Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. W dzisiejszym odcinku zajmujemy się tematem glass skin, czyli takiego bardzo mokrego wykończenia na skórze. Mówiłam o tym trendzie w ostatnim odcinku właśnie o trendach na sezon jesienno-zimowy, a popularność tego trendu zawdzięczamy przede wszystkim pokazowi Maison Margiela, gdzie Pat McGrath razem z zespołem wizerzystów stworzyli taki efekt przepięknej porcelanowej laleczki na skórze. Dosłownie ta buzia błyszczała się jak porcelana. I myślę, że dzięki temu pokazowi, który był naprawdę ikoniczny i niezapomniany, zakochaliśmy się w efekcie glass skin na nowo. I dzisiaj chciałabym z Wami omówić właśnie temat glass skin, jak go uzyskać, co jest istotne w tym trendzie i jakimi produktami warto go wykonać. Jeżeli interesuje Was ten temat i lubicie takie właśnie bardzo zdrowe i świetliste wykończenia na skórze, to zachęcam Was do oglądania tego odcinka. Zapraszam. Naszą absolutną podstawą efektu glass skin będzie pielęgnacja i wbrew pozorom nie tylko nawilżanie, ale również złuszczanie. Krok pierwszy. Ponieważ jeżeli na naszej skórze znajduje się obumarły naskórek, to on tak pod mikroskopem wygląda jak takie, jak wyschnięta pustynia trochę, że mamy te komórki takie troszkę powyginane i nakładają się, namnażają się na powierzchni skóry, przez co ta skóra odbija mniej światła, no bo właśnie tworzy się taki, wiecie, mikrocień, można tak to sobie zobrazować w głowie, więc jak pozbędziemy się tego martwego naskórka, no to skóra naturalnie będzie już bardziej świetlista. Fantastycznie do tego celu sprawdzą się wszelkiego rodzaju płyny i toniki kwasowe. Jeżeli macie bardzo wrażliwą skórę, nie lubicie pocierania, no to oczywiście może to być po prostu peeling enzymatyczny. Ja użyję sobie dzisiaj takiego płynu złuszczającego z Basic Labu. On jest dodatkowo właśnie z kwasami i przy okazji mnie tutaj ratuje pod kątem różnych niedoskonałości, więc zmaczam sobie delikatnie wacik i właśnie istotna jest ta technika, żeby troszkę sobie tą skórę pocierać. Jeżeli Wasza skóra nie lubi pocierania, no to w miarę delikatnie, ale raz na jakiś czas takie oczyszczenie fajnie usunie naskórek obumarły i buzia od razu zyskuje takiego ładnego glow. Kojarzę, że chyba Pixi też miała taki tonik właśnie z kwasami, chyba Glow Tonic i on też się do tego celu bardzo fajnie sprawdzi, takiego, wiecie, mikropeelingu wacikiem. Na mojej skórze efekt glass skin nie będzie zniewalający, ponieważ jestem posiadaczką cery tłustej, która ma widoczne pory, która ma różnego rodzaju zaskórniki, niedoskonałości i taką teksturę na policzkach, więc no wiecie, im gładsza Wasza skóra, tym oczywiście ten efekt będzie bardziej zbliżony do tego, który widzimy, wiecie, w internecie, na okładkach gazet i tak dalej. Co nie znaczy, że osoby, które mają jakieś niedoskonałości, nie mogą sobie pozwolić na odrobinę rozświetlenia. Kto co lubi, tylko po prostu musimy mieć świadomość, że nie uzyskamy z taką cerą tak idealnego efektu, jak na cerze modelki. Następnym krokiem jest oczywiście nawilżanie i tutaj pokażę Wam kosmetyk, który cudownie sprawdzi się właśnie do efektu glass skin i jest to ten nowy krem adaptujący z Glam Shopu. On daje tak przepiękny, zdrowy glow, także nałożę go sobie na dłoń i rozprowadzę. On ma dodatkowo odrobinę pigmentu, więc już będzie nam delikatnie wyrównywał, o widzicie? Robi się taki żółciutki. Będzie nam delikatnie wyrównywał koloryt skóry. I zobaczcie, po tym kremie buzia już przepięknie się mieni, jest mega nawilżona i mega błyszcząca, ale właśnie błyszcząca od takiego nawilżenia, bo efekt glass skin to nie jest suchy, sypki rozświetlacz, czy taki perłowy efekt na naszej twarzy, a właśnie on ma sprawiać wrażenie takiego mokrego, nawilżonego, ewentualnie już bardziej tłustego niż właśnie perłowego. Dlatego nawilżające formuły super się sprawdzają, no i ten krem zresztą już sami widzicie, że to już jest taki bardzo użytkowy efekt glass skin. Kolejnym opcjonalnym krokiem są rozświetlające bądź nawilżające bazy pod podkład. One się fajnie sprawdzają, jeżeli na przykład Wasz podkład nie daje świetlistego efektu. I tutaj wyróżniamy dwa rodzaje, można powiedzieć, takich baz. Pierwsze z nich to są takie bazy rozświetlające, które mają w sobie perłę. Zresztą tutaj widzicie w opakowaniu. I one, chociaż tak jak mówiłam, niekoniecznie perła, a bardziej nawilżenie, ale jeżeli jest to produkt nałożony pod podkład,
to ten efekt również będzie zadowalający i taki jak trzeba. Więc tutaj mamy na przykład bazę od Ireny Eris Silky Shine, a tutaj Amber Soul z Belle. Też bardzo fajny produkt, który może służyć jako płynny rozświetlacz albo właśnie rozświetlająca baza. Kolejnym rodzajem są bazy nawilżające, natłuszczające. Tutaj mam akurat taką bardziej nawilżającą, wodnistą z Flower Nose, a tutaj witaminową bazę z Bobbi Brown. I ta baza, właśnie przez to, że jest taka bardzo kremowa, taka wręcz leciutka, jakby tłuściutka, fajnie się sprawdzi przy cerach suchych, które chcą mieć efekt glass skin. Ja sobie dzisiaj bazę pominę, ponieważ będę używała świetlistego podkładu, a przy mojej tłustej cerze aż tak dużo błysku nie potrzebuję, więc przechodzimy do podkładu. I tutaj cudownie się sprawdzą wszelkiego rodzaju wykończenia nawilżające, podkłady rozświetlające, również niektóre kremy BB czy CC z takim wyraźnie kremowym, nawilżającym, nawet wręcz tłuściutkim wykończeniem. Ja pokażę Wam dzisiaj dwa podkłady, które moim zdaniem się fajnie do efektu glass skin sprawdzą i pierwszym z nich jest Maybelline Superstay, ten tint taki bardzo leciutki i rozświetlający. I wbrew pozorom ten podkład fajnie może sprawdzić się na cerach tłustych i mieszanych, ponieważ utrzymuje się on bardzo dobrze mimo przetłuszczania, daje nam efekt świetlisty, ale też nie jest zbyt taki mokry i lepki. Natomiast przy cerach suchych on potrafi czasami wyglądać po pewnym czasie właśnie sucho na twarzy, że niby jest ten błysk i rozświetlenie, ale z bliska skóra potrafi czasami po nim wyglądać sucho. Więc jeżeli macie taką porządną pielęgnację, to jak najbardziej, ale nie dla każdego. Nie dla każdego. Natomiast cery suche, normalne, mieszane, dojrzałe będą zachwycone na pewno efektem Yakida Forever Skin Glow. Podkład od Dior. Cudowne takie właśnie mokre wykończenie i dodatkowo trwałość 24-godzinna, przynajmniej wedle producenta, i ja użyję sobie dzisiaj właśnie tego podkładu. Jakby ktoś pytał, mam w odcieniu 1,5 N i zaczynam sobie od aplikacji palcem, rozprowadzam sobie dokładnie na większej partii twarzy. Tutaj bardzo istotne jest, aby warstwa podkładu nie była zbyt gruba. To też jest kluczowe w efekcie glass skin, że ona ma sprawiać wrażenie, jakby była trochę niepomalowana. Jeżeli chcemy ten efekt uzyskać, no to fajnie jest nałożyć możliwie jak najmniej podkładu. Im więcej podkładu nałożymy, tym też będzie on wyglądał bardziej ciężko, będzie się zbierał gdzieś tam w zmarszczkach, w załamaniach skóry, no a tego nie chcemy. Zresztą zobaczcie już na ten policzek, jaki on jest piękny i świetlisty, a tutaj z drugiej strony niewyrównany, więc przechodzę sobie do drugiego policzka. I wklepuję gąbką. I czoło. Tutaj zobaczcie, wyciągnęłam 2 pompki i jeszcze ile tego podkładu mi zostało, więc nie trzeba go dużo, żeby ładnie pokryć sobie skórę. Dołożę go tylko strategicznie w jakieś takie strategiczne punkty. I zostawiam chwilkę te punkty do takiego lekkiego zastygnięcia i w międzyczasie zajmę się korektorem. Tutaj wybierzcie sobie dowolny, nie jest to aż takie istotne w efekcie glass skin. Ja używam sobie Lancome Ton Idol. Jedyne co polecam to jego niewielką ilość, ponownie, żeby nie mieć ciężkiego efektu na skórze. I po chwili wracam sobie do tych punktów, gdzie nakładałam sobie dodatkowo podkład i delikatnie rozklepuję. Kolejnym ważnym krokiem są bronzery, róże i rozświetlacze o kremowym wykończeniu. No właśnie, ta kremowość, czyli wszelkiego rodzaju kosmetyki o konsystencji takiego, wiecie, gęstego masełka, czegoś takiego, bardziej sprawdzą się niż na przykład takie płynne rozświetlacze, bronzery, róże, no bo właśnie znowuż ta masełkowość, te woski, te oleje, te masła, które są w składzie, będą dawały nam efekt takiego nawilżonego, mokrego policzka. Natomiast ja dzisiaj użyję sobie bronzera płynnego, a dopiero róż i rozświetlacz będą takie kremowe. Tak jak mówiłam, jestem posiadaczką cery tłustej, więc też nie chcę przesadzić z tym rozświetleniem i błyszczeniem.
musi być tutaj zachowana pewnego rodzaju równowaga. Jeżeli macie cerę suchą, dojrzałą, normalną, to tutaj możemy sobie tak naprawdę z każdym wykończeniem się bawić. Czy jest to podkład, czy jest to baza, czy jest to pielęgnacja, czy jest to bronzer, czy róż, czy rozświetlacz, czy puder. W zasadzie na każdym z tych etapów możemy bawić się tym rozświetleniem. Natomiast przy cerach tłustych musimy znaleźć taki, no tak ostrożnie ten balans po prostu. Tak naprawdę jak nałożymy płynny bronzer na już tak przygotowaną skórę, to wciąż zobaczcie, że ona się niesamowicie pięknie błyszczy. No i przechodzimy sobie do róży. I tutaj, tak jak mówiłam, wszelkiego rodzaju takie masełkowe wykończenia kremowe sprawdzą się fantastycznie. Ja użyję sobie mojego ostatniego ulubieńca, czyli właśnie kolekcji z Belle Olive Amber i to jest róż Olive Soul w odcieniu 02 Mauve Olive. I użyję sobie bezpośrednio paluszkiem, to się nam przepięknie rozpuszcza pod palcem. Właśnie warto jest takie kremowe produkty troszkę rozgrzewać ciepłem naszego palca, wtedy one przepiękniej się rozprowadzają. Nakładam trochę na policzek i gąbeczkuję. No zobaczcie to. Przepiękne, zdrowe wykończenie. Jak mamy już ten róż, to przechodzimy sobie do rozświetlacza i tutaj kwestia jest podobna. Również dużo lepiej sprawdzą się na przykład rozświetlacze kremowe, takie w sztywcie, niż na przykład płynne, czy już w ogóle suche. Niektóre suche rozświetlacze dają taki delikatnie mokry efekt, na przykład wszelkiego rodzaju wypiekane produkty, natomiast taki prawdziwy efekt glass skin, takiej mokrej, po prostu ociekającej wilgocią skóry dają właśnie wszelkiego rodzaju produkty kremowe. Tutaj przykładowo fajnie sprawdzi się ten Stix Pixie. To jest teoretycznie On The Glow Bronze, czyli bronzer, ale odcień, jaki to był? Soft Glow. Jest bardzo delikatny i jasny i zobaczcie sobie, z tej strony Wam pokażę, że on już nam daje taką fajną, zdrową świetlistość, więc przy karnacjach lekko opalonych to będzie wspaniały wybór. Jest tutaj zarówno perła, jak i taka fajna właśnie kremowość samej formuły. Kolejnym super produktem będzie rozświetlacz Gloss z Glam Shopu. To jest właśnie taki typowo kremowy rozświetlacz mokry, który nie zastyga, który daje nam właśnie taką wilgotność na cerze. Zobaczcie sobie. Wygląda przepięknie i bardzo zdrowo. Jest bardzo leciutki, więc fajnie sprawdzi się przy skórach suchych, bo dostarczy nam właśnie troszeczkę wilgoci naszej skóry. No i mój ulubieniec to jest RMS Beauty Living Luminizer. Znaczy luminizer w odcieniu Living i to też jest taki kremowy rozświetlacz, trochę gęstsza formuła, bardziej masełkowa, ale też na policzku wygląda turbo zdrowo i to jest właśnie taki element, z którego ja często korzystam, kiedy chcę na swojej skórze mieć taki lekko świetlisty efekt, a niekoniecznie tylko, wiecie, płaskomatowy. I zobaczcie, pięknie się to wszystko tutaj błyszczy, ale błyszczy tak, jakby było właśnie pokremowane, prawda? A nie obsypane drobinkami. Ja dzisiaj użyję sobie może tego glossa i ten gloss możecie sobie nałożyć po prostu rozgrzewając paluszkiem i wklepując. Możecie użyć tak samo pędzelka, gąbeczki, czego wolicie. I nakładamy na szczyty kości jarzmowej. Ja bardzo lubię też nakładać w to miejsce jakby od kącika zewnętrznego oka w kierunku skroni. To miejsce też tak pięknie łapie, o widzicie? Tutaj pięknie łapie światło. Więc wszystkie punkty, które pięknie łapią światło, rozświetlamy. Bardzo fajnie jest też przeciągnąć, bo tutaj często nakładamy rozświetlacz w to miejsce. Przenosimy tutaj wyżej pod łuk brwiowy albo na skroń, a fajnie jest też przeciągnąć sobie ten rozświetlacz aż tutaj, do tej kępki włosów. Bo może my tego tak w lustrze nie widzimy, ale jak odwrócimy głowę, to jest w tym miejscu taka kość delikatnie wystająca i ona może nam fajnie też wspomagać ten efekt łapania światła tam, gdzie chcemy. Nałożę sobie też delikatnie na nos, tutaj między oczami i wzdłuż bridge'a, chciałam powiedzieć, jak to się nazywa. Mostek nosa? Możemy też pokryć delikatnie uszy. Jeżeli macie rozgogolony dekolt, to również polecam nałożyć na dekolt, żeby nie było tak, że tylko tu się coś błyszczy, a tu jest troszkę płasko. Więc ja dla równowagi nałożę chociaż troszkę rozświetlacza w to miejsce, bo mimo świetlistości możemy stworzyć sobie efekt maski na twarzy. Jeżeli reszta naszego ciała nie będzie
po prostu, wiecie, dopasowana. Już troszkę tam odbija światło i jest już znacznie lepiej. Więc tak naprawdę mamy tutaj naszą podstawę efektu Glass Skin i można by było zostawić to w ten sposób i tak zakończyć ten makijaż, wykończyć sobie brwi, oczy, usta i tak dalej. Ale no co z pudrem? Oczywiście puder może być tutaj naszym sprzymierzeńcem, szczególnie jeżeli mamy cerę tłustą, mieszaną i chcemy uzyskać taką, wiecie, no właśnie równowagę w tym makijażu, ale nie tylko tłusta, bo sucha czy normalna, czy dojrzała również z odrobiną pudru będzie wyglądała korzystnie, bo mamy kontrolę nad tym, gdzie ta buzia się błyszczy, jak mocno się błyszczy, no i odrobina matu w niektórych miejscach sprawi wrażenie, że inne błyszczące miejsca są jeszcze bardziej błyszczące niż są w rzeczywistości. Dlatego ja użyję sobie dzisiaj odrobiny pudru Prisme Libre od Givenchy. To jest jeszcze ta stara wersja, czyli ta bardziej blurująca, a nie rozświetlająca. No i właśnie, co z tymi rozświetlającymi pudrami? No moim zdaniem one nie dadzą nam efektu Glass Skin. One nam dadzą po prostu efekt rozświetlający, taki klasyczny rozświetlający, ponieważ puder jest produktem suchym, który będzie nas rozświetlał wyłącznie za pośrednictwem błyszczących drobin, jakiejś perły, jakiejś miki, jakiejś, wiecie, brokatu bardzo drobnego. Czyli ta świetlistość nie będzie właśnie kremowa, a będzie, no, typowo rozświetlaczowa. Więc jeżeli chcemy sobie na przykład nasz efekt na policzku utrwalić, możemy użyć odrobiny takiego pudru, oczywiście, ale prawdziwy Glass Skin to jest właśnie mokrość. To jest mokrość. Zobaczcie, że ja używam małego pędzelka do pudru, aby właśnie z tym efektem pudrowania nie przesadzić i chcę przede wszystkim sobie tutaj zmatowić delikatnie okolice ust, okolice nosa, może środek czoła też, żeby delikatnie to wszystko skontrolować, może odrobinę jeszcze skronie. No i mały pędzel się tutaj sprawdza bardzo dobrze, mamy po prostu kontrolę nad tym, ile nakładamy, gdzie nakładamy. Środek czoła i tak leciutko blenduję. Im bardziej na zewnątrz, tym lżejszy dotyk, żeby też nie zrobić sobie takiej, wiecie, tutaj matowej plamy, a tu nagle jest błysk. Musimy to tak wszystko ładnie połączyć, rozblendować, tak jak podczas blendowania cieni. Jeżeli blendujemy cienie matowe i błyszczące, też staramy się je tak lekko połączyć, rozblendować, aby no nie było takich odrębnych plam matowej i błyszczącej. Tu robimy podobnie. Koncentrujemy się i wklepujemy na miejscu, które ma być matowe, a potem leciutko, coraz lżej dotykając, łączymy z błyszczącą częścią. Ukryjmy sobie tą skroń, bo tu mam trochę niedoskonałości, więc nie chcę ich jeszcze mocniej podkreślać błyskiem. Warto jest rozejrzeć się po naszej twarzy, czyli poruszać nią troszkę i sprawdzić, które miejsce jeszcze warto na przykład delikatnie zmatowić, które łapie światło tak, jakbyśmy tego nie chcieli. U mnie już w zasadzie takich miejsc nie ma, ale jeszcze leciutko okolice pod okiem mogę sobie przypudrować. Także pudry blurujące i małe, precyzyjne pędzelki polecają się tutaj do efektu Glass Skin. Teraz pozwólcie, że wykończę swój makijaż i pokażę Wam się już z efektem końcowym. I tak prezentuje się efekt końcowy Glass Skin z wykończonym już makijażem. Postawiłam tutaj na troszeczkę ciemniejsze usta i delikatne oko, aby też nie tworzyć zbyt dużej konkurencji dla naszego rozświetlonego wykończenia na twarzy, ponieważ Glass Skin też warto traktować jako taki jeden z akcentów w makijażu, tak jak stawiamy czasami na oko, albo na usta, albo na róż, to Glass Skin również powinien być takim akcentem, aby nie tworzyć mu po prostu zbyt dużo konkurencji. Wtedy wyglądać będzie najbardziej elegancko i najbardziej modowo. Jeżeli odcinek dzisiejszy Wam się podobał i lubicie takie interpretacje trendów, to zostawcie mi kciuka do góry, dajcie znać, co myślicie i dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!